Cześć, dzisiaj pokażę Wam mój statyw naramienny i powiem Wam w skrócie po co i z jakich części go zbudowałem. Ale po co Ci tak naprawdę taki statyw? Po pierwsze, małe i lekkie kamery mają to do siebie, że ujęcia z nich wychodzą niestabilnie. Tak naprawdę im cięższa, im większa kamera, tym ujęcia wychodzą stabilniej. Po drugie, Twoje ręce się nie męczą. W takiej pozycji możesz wytrzymać cały dzień zdjęciowy. Tak naprawdę mogę i 8 godzin chodzić z tą kamerą na ramieniu. Po trzecie, dzięki takiemu statywowi możesz osiągnąć dynamiczny, ale filmowy look. Pokażę Ci, o co chodzi. Po lewej macie ujęcie ze statywu naramiennego, po środku macie gimbal, a po prawej ujęcie z ręki. Nagrania z ręki ewidentnie nie są stabilne, no i umówmy się, że nie wygląda to zbyt profesjonalnie oraz filmowo. Nagranie gimbalem jest ewidentnie najstabilniejsze, ale w wielu sytuacjach tak naprawdę wystarczy nam stabilność statywu naramiennego. Statyw naramienny daje nam jednocześnie dynamiczne, ale i stabilne ujęcie. Teraz Wam pokażę, z czego składa się mój zestaw. Sony A7 III w klatce Small Rig. Obok mamy follow focus z zębatką na obiektywie. Mocowanie do prętów 15 mm. Na górze mamy rączkę do trzymania klatki. Obok mamy adapter zasilania na baterię typu NPF. Na dole gąbka, żeby wszystko ładnie leżało na ramieniu. Z przodu mamy monitor Atomos Shinobi, który możemy wygiąć w każdą stronę, jak nam jest wygodnie i w razie czego możemy go w każdej chwili zdemontować. Z przodu także mamy matboxa, pod spodem rączki i obok mam pod kciukiem kółko follow focusa, gdzie w każdej chwili mogę rozpocząć nagrywanie. Przystosowałem go do szybkiej zmiany położenia i tak naprawdę w 20 sekund możemy przemieścić kamerę na gimbal lub na statyw. Pokażę Wam to w tym wideo. A teraz przyjrzymy się dokładnie każdej z części i wytłumaczę, jak to wszystko poskładałem, a później podsumuję, ile te części w sumie kosztowały. Pamiętajcie, że wszystkie nazwy części i linki do nich znajdziecie w opisie. I zaczniemy od samej klatki. Jest to klatka typowo pod A7 III. Mocujemy ją na tym gwincie z dołu. Dokręcamy dość mocno. W tej klatce mamy też możliwość dokręcenia kamery do boku przez taką malutką śrubkę. Ona będzie w zestawie z klatką, ponieważ kamera ma tendencję do przekręcania się w środku klatki, pomimo mocnego dokręcenia śruby na dole. Oprócz tego polecam dokupić zabezpieczenie na gniazdo HDMI, bo powszechnie wiadomo, że to złącze można bardzo łatwo wyłamać, a później nie będzie to takie łatwe i tanie w naprawie, więc zdecydowanie warto je zabezpieczyć. Po prostu wkładamy kabel, dokręcamy go, tak żeby nie mógł się on już za bardzo poruszać. Obok mamy bardzo tani uchwyt, tutaj zamontowałem go do klatki. Do niego wsadzamy 15 mm pręt i na nim będziemy trzymać follow focus na obiektywie. Od razu zapytacie, jakiego follow focusa używam. Jest to Tilta Nucleus Nano, ale nie będę teraz tego recenzował, bo znajdziecie tego mnóstwo w sieci. Ja się skupię na samej klatce. Na górze mamy miejsce na uchwyt w standardzie NATO. To znaczy, że możemy w łatwy sposób wsuwać i wysuwać. Wystarczy ją tylko wsunąć i dokręcić. I w drugą stronę, jeżeli chcielibyśmy ją wyjąć, wystarczy, że ją lekko odkręcamy i teraz po wciśnięciu tego przycisku wysuwamy ją na bok. Czyli w 5 sekund niecałe możemy zdjąć lub założyć tą rączkę. Na górze klatki montuję płytkę zasilania na baterię typu NPF. Tutaj możemy już przymocować naszą baterię. W tej kamerze używam adaptera zasilania, które podłączam pod złącze 7,4 V. Podpinamy tutaj. Ten drugi koniec wchodzi z tyłu w kamerę. Czyli wymieniamy zwykłą baterię. Zwykłą baterię wymieniamy na ten adapter. Wsadzamy go tutaj. Jeżeli chodzi o baterię, to skupiłem się na niej w oddzielnym filmie.
Ok, zakładam rączkę i z boku dodaję drugi adapter zasilania. Posłuży nam on do zasilania falofokusa. Adapter jest też od Tilty i wykorzystujemy baterię typu 18650. Ja wykorzystuję baterię od mojego gimbala, ponieważ używa on takich samych baterii. Tym kablem podpinam zasilanie do falofokusa. Drugi koniec podpinamy tutaj pod falofokus. Ok, zasilanie podpięte. Podepniemy jeszcze kabel. Będzie służył do rozpoczynania i zatrzymywania nagrywania w kamerze. Podpinamy obok zasilania i drugi koniec wchodzi do złącza USB. Ok, teraz do klatki podłączamy naszą płytkę. Ja używam płytki typu Arca Swiss i mocuję moją kamerę na 2 śrubach. Zapobiegnie to przychylaniu się kamery w którymś ze stron. Ok, w miarę mocno dokręcamy. Klatka z kamerą jest już gotowa i w tym momencie zajmiemy się podstawą pod kamerę. Ok, tu jest moja podstawa, pod którą podłączam płytkę z kamerą. Możemy ją regulować góra i dół. Pod kamerą montujemy gąbkę, która zapewnia nam komfort pracy i dobrze rozkłada ciężar na ramieniu. Ją polecam sobie odkręcić i wtedy od spodu będziemy mogli przymocować ją do naszej podstawy. Wsuwamy 2 pręty o średnicy 15 mm. Gdzieś mniej więcej do końca i dokręcamy. Ok, w tym momencie możemy już umieścić naszą kamerę. Wsuwamy i dokręcamy ją. Umieszczamy ją w takim miejscu, żeby środek ciężkości kamery nie znajdował się za bardzo na przodzie. Teraz skonstruujemy uchwyt z przodu. Składa się on z 2 rączek, które po prostu wsuwamy na ten pręt. Do tego prętu mocujemy tą oto część, gdzie następnie wsuniemy wcześniej złożone pręty. Tutaj z boku mam też specjalne blokery, które nie pozwolą wylecieć rączkom, nawet jeżeli byłyby na luźno odkręcone. Na tym końcu zamocowałem małą zimną stopkę z przejściówką na pręt 15 mm. Tutaj będziemy wsuwać nasz monitor. Posiadam monitor Atomos Shinobi. Na dole mocowanie od SmallRiga. Możemy na nim obracać monitor w każdą stronę. Monitor montuję na zimnej stopce, ponieważ bardzo szybko możemy go zdjąć i założyć w inne miejsce. Zapytacie pewnie, dlaczego w tym miejscu? Ponieważ kiedy trzymamy na ramieniu kamerę, to monitor mamy wtedy bezpośrednio przed sobą. Do kamery podłączamy złącze HDMI. Ok, z przodu będziemy jeszcze montować matboxa. Tą część tutaj sobie mocujemy do prętów, a z drugiej strony tutaj wkręcamy matboxa. W tym momencie jest już on zamontowany i pozostała nam tylko jeszcze jedna część. Tą częścią będzie pokrętło falofokusa. Żeby mieć kółko zawsze pod ręką, podłączam w tym miejscu na rączce. Ten uchwyt okrągły jest także od Tilty i jest tak naprawdę do Crane'a 2, ale użyjemy go w tym zestawie. Pokrętło fokusa montujemy w tym miejscu i będziemy mogli je zablokować. W każdej chwili będziemy mogli je wtedy obkręcić tak, jak nam jest wygodnie. I tak naprawdę mamy złożony cały zestaw. Cena na dzień dzisiejszy bez kosztów wysyłki będzie wynosić około 3300 zł. W to nie wliczam monitora, falofokusa oraz baterii, bo zakładam, że to już możecie mieć. Jeżeli jednak będziecie chcieli kupić ten monitor, to kosztuje on około 1600 zł. Za falofokus zapłacicie około 1350 zł, a za 2 baterie zapłacicie około 180 zł. Te części nie kosztują mało, ale tak naprawdę wydaje mi się, że za taką cenę mocno podnosimy funkcjonalność naszej kamery. Zawsze można małymi krokami zbudować taką kamerę, na przykład najpierw kupimy klatkę i później stopniowo dodajemy kolejne potrzebne nam części.
Linki oczywiście będą w opisie pod filmem i postaram się je cały czas aktualizować. Wiem, że wiele rzeczy dałoby się ulepszyć. Jeżeli macie jakieś propozycje albo uważacie, że coś lepiej można było zrobić, to śmiało piszcie mi w komentarzu. Komentujcie, subskrybujcie i do następnego odcinka. Dzięki.